Bonjour, moi drodzy, witamy się z Wami, uwaga, z parkingu pod Aiguille du Midi. Ogólnie to dzisiaj jest aklimatyzacja. W tym roku stwierdziłam, że muszę zrealizować swoje marzenie, czyli wyjście na Mont Blanc na skiturach w zimę, jest maj, 13 maja, także robimy pierwszą aklimatyzację, wyjeżdżamy dzisiaj na Aiguille du Midi i idziemy spać do Refuge du Cosmique na 3600 metrów nad poziomem morza. Nie mamy za bardzo czasu, bo za godzinę jest ostatni wyciąg do Aiguille du Midi, a my jeszcze w ogóle nie spakowani. Wczoraj spaliśmy w Szwajcarii, gdzieś w takiej dolince. Mamy ze sobą oczywiście skiturki, także za chwilę połączę się z Wami już z Aiguille du Midi, o? Kochani, dotarliśmy do Aiguille du Midi. Powiem Wam, że widoki są niesamowite. My będziemy musieli iść, w ogóle nie wiem, czy widzicie, ale to mnie trochę przeraża. Niko robi zdjęcia. Powiem Wam, że już dawno nie byłam na takiej wysokości, żeby kurczę, było to tak ostre. Ale tutaj ludzie schodzą i my tak za chwilę będziemy schodzić. Ja pierniczę, trochę się tykam, Niko. Bo nie mamy przewodnika. To jest takie krótkie przejście do tego schroniska, ale ostre. No patrzcie, jakie widoczki. A z tej strony tutaj, najwyższa góra, to jest Mont Blanc. My nie będziemy wychodzić klasyczną trasą, tylko taką skiturową. A tu jest już kolejka Aiguille du Midi, którą przyjechaliśmy. Jesteśmy na 3800. Popatrzcie, jak tutaj schodzą. Ja pierniczę, my za chwilę będziemy schodzić. Dobra, kochani, toaleta była. Zbieramy się. Niko jeszcze robi ostatnie szlify. Jak się wiązać? Przypomina sobie, bo widzimy, że ludzie się tutaj nie wiążą, idąc z Aiguille du Midi do schroniska Cosmique, ale my się wolimy związać, bo jak widziałam tą ścianę, którą mamy przejść, to chyba wolę być związana. Patrzcie, tutaj macie Mont Blanc, a my gdzieś tutaj pójdziemy, bo tutaj widzimy ślady, więc tu jest już naprawdę spoko. To jest tylko ten pierwszy przejście tam granią, które jest, wydaje się, ostre, a tutaj to już jest spoko. Tam gdzieś jest schronisko, tam gdzie idziemy, a tutaj macie Mont Blanc. Dobra, za chwilę będziemy tutaj szli tym grzebem, aż tak, tam widzicie już innego skiturowca, tam idziemy. Stresik jest. Dobra, kochani, zeszliśmy już z tego najbardziej ostrego grzbietu. Nie nagrywałam, bo tam było bardzo ostro, a nie mam kamerki na kasku, nie wzięłam. Ale powiem Wam, że adrenalinę miałam naprawdę już dawno, takiej adrenaliny nie miałam. Może dlatego, że po prostu pierwszy raz zrobimy takie coś bez przewodnika. Jesteśmy na linie, więc, że tak powiem, to było nasze bezpieczeństwo. Ale jest przepięknie. Wow, to mam, że serce mi bije jak szalone. Pokażę Wam ten grzbiet, którym szliśmy. To jest ten grzbiecik. O, tutaj teraz tam idą chłopaki. Tam jest bardzo, bardzo stromo. Dochodzimy do schroniska, Niko już jest. Ja jeszcze mam ostatnie 3 metry. Także powiem Wam, że mamy świeży śnieg. I co? Niesamowite miejsce. Bardzo czuć wysokość. Jak tutaj wchodziliśmy, bo to jest tak 100 metrów, 150 metrów do wejścia, to czuło się, jak się szło w górę. Ale są tak przepiękne widoki. To jest tak przepiękne miejsce. Nie byłam w wielu schroniskach w Alpach, ale jestem pewna, że jest to jedno z najpiękniejszych schronisk w Alpach i ono jest otwarte w zimę. Także jeśli macie doświadczenie, to przyjeżdżajcie tutaj naprawdę, bo te widoki są tego warte, całego wysiłku, który nie jest finalnie nie jest taki duży. Pięknie, popatrz na to, cudownie. Dobra, jesteśmy przebrani w
pantoflach. Tutaj schronisko Kosmik daje pantofle, więc nie trzeba mieć ze sobą. Dawaj Niko na recepcję. Jest mało w ogóle ludzi w ciągu tygodnia. W wielu schroniskach jest mało, jak to nie jest wakacje. Voilà. Kosmik, le Kosmik. Bonjour. Wow, takie widoczki macie. Jesteśmy w schronisku. Proszę bardzo. Teraz należyte piwko. Nie, Niko? Dotykałaś to jest niesamowite. I takie mamy widoczki. Hop. Jutro ma być w ogóle zmiana pogody, ma być brzydka pogoda, więc nie wiem, czy nie utkniemy tutaj. Ale jest pięknie. Bonjour, kochani. Noc. Ja jestem nawet wyspana, ale Nikolasa strasznie głowa bolała. Także ja się cieszę, że ja nic nie miałam naprawdę ból głowy, a śpimy pierwszy raz na 3600. Ja już nie byłam na wysokości chyba od roku. Ale słuchajcie, popatrzcie, co jest za oknem. Popatrzcie na to. Ogólnie jest, że tak powiem, burza śnieżna. Nic nie widać praktycznie. Więc widoczność jest bardzo mała, jest bardzo duży wiatr. Czekamy w ogóle, czy Egui będzie otwarty. No i nie wiemy, czy zostawać drugą noc tutaj, czy wracać. Bo no, moglibyśmy tu zostać, ale za bardzo nie ma co robić, bo nie można wyjść, nie można iść gdzieś na spacer nawet, bo po prostu ja nie mogę, ale jest wiatr. W ogóle jak my wejdziemy do tego Egui, ja pierniczę, popatrzcie na to. Nie wiem, jak my wejdziemy do tego Egui, bo wczoraj były ślady. Jezu, dzisiaj nie ma, ale tutaj ludzie też pójdą jacyś, to może zostawią. Nie wiem, czy to widzicie, ale jest wiatr okropny. Popatrzcie, trochę się pogoda zmieniła po pół godziny. Dalej jest dużo wiatru, ale już mamy widoczność o wiele lepszą, więc może coś dzisiaj pójdziemy gdzieś. Zobaczymy w ogóle, czy tu zostajemy na jeszcze jedną noc, czy inne plany. Kochani, żyjemy. Ale co to za życie, nie? Niko, jak tam? Ty też miałeś adrenalinę? Ja pierniczę. Pewnie super. Cieszę się, że robiliśmy sami. No, Niko mówi, że cieszy się, że robiliśmy sami. Ja dopiero ochłonę. Przed chwilą dotarliśmy. Nie było żadnych śladów, słuchajcie. Szli przed nami ludzie, ale oni szli godzinę przed nami. I my myśleliśmy, że te ślady jeszcze będą. Nagranie już nie było żadnych śladów w miejscu najbardziej stromym. Ja pytam Nikolasa, są ślady? I nie było żadnych śladów. Powiem wam, że to była najcięższa rzecz, jaką robiliśmy, bo robiliśmy to sami, bez przewodnika. Nie było żadnych śladów i jest pogoda, popatrzcie jaka jest pogoda. Więc tak jak było, jak wczoraj, jak robiliśmy to sami, no to spoko, bo wszystko widać, ale popatrzcie, tutaj nic, naprawdę nic nie widać. Tutaj szliśmy granio, nawet jej nie widzicie, ale z prawej i lewej strony jest przepaść. Ja pierniczę. Dobra. Zbieramy się. Niby tylko aklimatyzacja, mam wrażenie, że weszłam już na Mont Blanc. Czekaj. Nie? Myślę, że Mont Blanc przy tym to będzie może łatwiejsze. Jeżeli mamy super pogodę, to No jeśli mam super pogodę, to tak. łatwiejsze. No. Kochani, druga aklimatyzacja. Jesteśmy na 3600 metrów nad poziomem morza, w ogóle nie w regionie Chamonix, ale jesteśmy na nartach w regionie Les Deux Alpes. Tutaj w Les Deux Alpes stacja narciarska możecie jeździć do lipca, także sobie wyobraźcie, 17 maja, a my mamy najlepszy puch w tym roku. Na stacji praktycznie nikogo nie ma, to jest lodowiec, bo wyjeżdżacie aż na 3400, a my sobie teraz na skitorach weszliśmy jeszcze na 3600. I co, aklimatyzujemy się od 8 rano, jest już 14. Tutaj na lodowcu na nartach się jeździ do godziny 13, ale ostatni wyciąg zjeżdża w dół o 16, więc możecie sobie tutaj pobyć na górze. Więc super.
A myślę, że aklimatyzację mamy dość dobrą. Nie, Niko? Na pewno. Jak się czujesz? Zajebiście, ja ci powiem, że, comment on dit, je suis en confiance pour le Mont Blanc. Że jesteś pewien Mont Blanc, może nie pewien, ale dobrze, że się czujesz. Myślisz, że damy radę. Też mamy okno pogodowe, więc... Okno pogodowe. Zobaczymy, jak będzie. Vamos. Dobra, kochani. Zaczynamy. Wejście na Mont Blanc. Dzisiejszy dzień dzisiaj idziemy do schroniska Grand Mulet na 3000 metrów nad poziomem morza. Jest Niko, jest Damien, nasz przewodnik. I co? Napadało dużo śniegu. Tutaj przed wami Aiguille du Midi, tam już byliśmy. I tutaj zaczynamy naszą przygodę. Czy się stresuję? Bardzo, bardzo, bardzo. Powiem wam, że już dawno się tak dużo nie stresowała. W ogóle nie wiem, czego się spodziewać. Zwłaszcza jutro, bo jutro mamy 1800 metrów w górę na wysokości. No ale kto jak nie my. Musimy dać radę, nie? Pierwszy dzień jest dniem podejściowym. Z Plan d'Aiguille ruszamy w stronę schroniska Grand Mulet, położonego na wysokości 3050 metrów. Do przejścia mamy około 1000 metrów w pionie, więc od początku czeka nas solidny wysiłek. Trasa prowadzi przez lodowiec Bosson, gdzie po raz pierwszy możemy zobaczyć z bliska potęgę masywu Mont Blanc. Im wyżej jesteśmy, tym bardziej surowy staje się krajobraz. Znikają ścieżki, a dookoła dominują lód, skały i ogromne przestrzenie. Doszliśmy praktycznie do schroniska. A teraz wam pokażę, żeby dojść do schroniska, to w ogóle trzeba się troszeczkę wspiąć po takich linach. I zaczęło troszeczkę padać. Tak jak widzicie, nawet dojście na sam koniec do schroniska nie jest aż takie łatwe. Przynajmniej się trzeba namęczyć. U nas w Polsce pewnie by z tego zrobili via ferrata. Jesteśmy. Parfait. Super. La moitié. Attention. Ogólnie to mało co widać. Ale taki jest kibelek. Kibelek jest tutaj w tym małym domku. Także trzeba tutaj przejść. Na szczęście nie jest aż tak zimno, powiem wam. I tutaj z prawej strony już jest schronisko. O, patrzcie, gdzie jesteśmy. Także za chwilę będzie jedzonko o 18:00, a potem do spania. Pokażę wam jeszcze, jak śpimy. Tutaj jest 5 takich sypialni. Tutaj macie takie łóżka od siebie oddzielone. Uwaga, my mamy luksus, bo mamy łóżko małżeńskie. Love room. Więc nikomu nie grzeje dzisiaj. Nie wzięliśmy w ogóle śpiworów, ponieważ na szczęście przewodnik, jak zobaczył, że mamy śpiwory jeszcze w plecakach, powiedział nam od razu, żebyśmy nie zanieśli. No warto mieć ze sobą tutaj taką wkładkę do śpiwora, bo my nie mamy wkładki, no ale śpimy i tak w ubraniach, bo nie zmieniają tutaj po prostu pościeli. Cześć kochani, jest godzina 3 w nocy. W sumie za chwilę będzie 3. Przed chwilą się obudziliśmy. Także teraz przygotowujemy się, znaczy jemy śniadanką i zaczynamy chodzić o 3:30. Spałam tylko 2 godziny, nie mogłam zasnąć w ogóle. Nie chciało mi się za bardzo spać. Drzemy. Ja wzięłam swoją czekoladę. Do jedzonka. No, nie ma wiatru. Śnieg już nie pada. To jest już 5.
Nawet jesteśmy chyba, powiem wam, ponad chmurami. Dobrze się idzie, aż jestem zdziwiona, że mi się tak dobrze idzie. Zwłaszcza, że wczoraj naprawdę było ciężko mi. Bolała mnie noga, ręka. Ale idziemy sobie. Dobry rytm. Mont Blanc na skiturach był moim marzeniem od kilku lat. Przez długi czas wydawało mi się jednak, że to marzenie jest poza moim zasięgiem. Myślałam, że nie jeżdżę jeszcze wystarczająco dobrze poza trasą, żeby bezpiecznie zjechać z tej góry. Wydawało mi się, że Mont Blanc jest za stromy, za trudny i po prostu jeszcze nie dla mnie. Dzisiaj wiem, jak bardzo się myliłam. Często największe ograniczenia istnieją tylko w naszej głowie. Przez lata przekonywałam samą siebie, że nie jestem gotowa. A prawda była taka, że doświadczenie, które zdobyłam podczas skiturowych wypraw w Ameryce Południowej, gdzie wchodziłam na 5- i 6-tysięczniki, przygotowało mnie do tej góry dużo lepiej niż wtedy sądziłam. Od samego początku wiedziałam, że jeśli chcę stanąć na szczycie, nie mogę myśleć o całej drodze przede mną. Nie mogę liczyć godzin ani metrów do pokonania. Muszę po prostu stawiać kolejny krok, potem następny i jeszcze jeden. Kolejny zakos, kolejny oddech. I tak właśnie wyglądało to podejście. Krok po kroku, zakos po zakosie, znalazłam swój rytm. Chyba najlepszy rytm, jaki kiedykolwiek miałam na skiturach. Na dużej wysokości ten sport nie jest tylko wysiłkiem fizycznym. To przede wszystkim gra mentalna. Liczy się cierpliwość, konsekwencja i umiejętność skupienia się na tym, co jest tu i teraz. Bardzo często to nie nogi decydują o sukcesie, tylko głowa. Po około 5 godzinach dotarliśmy na przełęcz La Brenva, na wysokości ponad 4300 metrów nad poziomem morza. I właśnie tam góra pokazała swoje prawdziwe oblicze. Pojawił się silny północny wiatr, dochodzący do 60 km na godzinę. Temperatura odczuwalna spadła do około -25 stopni. Nachylenie terenu zrobiło się wyraźnie większe, a ja zaczęłam coraz mocniej odczuwać wysokość. To był moment, kiedy zrobiło się naprawdę ciężko. Najtrudniejsze było jednak coś innego. Miałam wrażenie, że szczyt jest już tuż przede mną, że wystarczy wejść na ten jeden garb i będzie koniec. Ale za każdym razem, gdy dochodziłam do miejsca, które wyglądało jak szczyt, za nim pojawiał się kolejny i jeszcze jeden. Końca nie było widać. Fizycznie wciąż dawałam radę, ale psychicznie była to prawdziwa walka. Jesteśmy tak naprawdę. Za dużo nie nagram. Zmęczeni totalnie.
Właśnie przewodnik mówi, że Mont Blanc nigdy nie jest łatwy. Kochani, my już jesteśmy na drodze powrotnej. Nic nie nagrywałam tutaj, że tak powiem, do telefonu mówiąc. Bo szczerze nie było czasu. Po prostu był tak mocny wysiłek, że ja zrobiłam tam kilka zdjęć. Ale mam, widzicie, z wideo wszystko jest z mojego kasku. Bo to przynajmniej tylko to było strasznie łatwe do manewru. Więc z DJI Action będzie wszystko i będą do tego moje komentarze. Ale powiem wam, że było cholernie ciężko. Wiał taki wiatr na górze, że ciężko w ogóle było iść. Teraz dopiero się fajnie zrobiło, ładnie. Jesteśmy totalnie wykończeni, a jeszcze mamy 2 godziny drogi przed nami. Żeby wziąć teleferico, czyli gondolkę do Chamonix. Także trzymajcie kciuki, ale udało się. Udało się i byliśmy na szczycie Mont Blanc. Kochani, jesteśmy. Na to czekałam. Z tamtego ostatniego miejsca, co do was mówiłam, tam jeszcze mieliśmy 2 godziny i zjazdu na nartach i fokach, bycia na fokach i chodzenia po prostu skałkach. Także to totalnie nas zabiło. Jesteśmy już teraz oficjalnie na parkingu. Oficjalnie zakończyliśmy wejście na Mont Blanc. Absolutnie wszystko mnie boli. Jestem wrakiem człowieka, można by powiedzieć. Ale też teraz mogę powiedzieć, dopiero teraz mogę powiedzieć, jak zeszłam, już naprawdę jesteśmy na parkingu, że to było naprawdę wyzwanie ogromne. Było cholernie ciężko, naprawdę. Ale to nie od początku, na samym końcu było ciężko. Ostatnie 2 godziny. I chcę tylko prysznic. Nikt mnie pyta, czy jestem dumna. No oczywiście. Daliśmy radę. Dobra, kochani. Także jeśli chcecie na Mont Blanc na skiturach zrobić, na skiturach wejść na Mont Blanc jest o wiele cięższe niż wyjście takie alpinistyczne na nogach. Także o tym pamiętajcie. Hey, c'est vous.